Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym odcinku z serii Infrastruktura kolejowa pokażę, w jaki sposób wykonałem kartonowe szyny kolejowe w skali 1:25. Zapraszam na film. Do wykonania szyn wykorzystam laserowo wycięty zestaw, który zawiera szyny, podkłady oraz mocowania szyn typu K, typowe dla podkładów drewnianych. Postanowiłem, że podkłady wykonam z listewek sosnowych, a te z zestawu laserowego schowam do szuflady. Same tory można by wykonać bez problemu samodzielnie, jednakże elementy mocowania szyn do podkładów są bardzo małe i byłyby dość trudne do wycięcia. Niestety zestaw nie zawiera instrukcji, więc wydrukowałem ją ze strony sklepu i w dzisiejszym odcinku skleję i pomaluję szyny kolejowe. Szyna składa się z 4 elementów. Element numer 1 to stopka, element numer 2 szyjka, a element numer 3 i 4 to główka szyny. Zacznę od wycięcia elementów z ramki. Papierem ściernym o gradacji 600 szlifuję miejsca mocowania z ramką. Najpierw sklejam ze sobą elementy numer 1 i 2. Element numer 2 przyklejam po środku elementu numer 1. Sklejam 4 takie zestawy. Zajmę się teraz główką szyny. Elementy numer 3 i 4 sklejam ze sobą. Należy pamiętać, aby nadruk elementu numer 4 był na zewnątrz. Po sklejeniu 4 kompletów zabieram się za szlifowanie powierzchni tocznej główki, czyli strony niezadrukowanej. Użyłem 3 różnych grubości gąbki ściernej. Najpierw o gradacji 600, potem 1000, a na koniec 2500. Sklejone wcześniej ze sobą elementy numer 1 i 2, czyli stopkę i szyjkę szyny, przyklejam do wykonanej przed chwilą główki. Szyjkę przyklejam po środku główki szyny. Tak jak wcześniej, pomocny będzie wykonany nadruk na elemencie numer 4. W taki sposób otrzymałem 4 komplety już sklejonych szyn. Ponieważ profil główki szyny nie jest prosty, więc gąbką ścierną szlifuję, ale tylko górne krawędzie główki szyny. Najpierw używam gąbki o gradacji 600, a następnie o gradacji 1000.
Przystępuję teraz do malowania szyn. Pierwszą farbę, którą użyłem, to AK 4113, ciemna rdza. Maluję nią szyjkę szyny oraz krawędzie główki i stopki. Następną farbą AK 4112 średnia rdza oraz pędzlem AK 576 rozjaśniam szynę metodą suchego pędzla. Farbą AK 082 Engine Grime metodą suchego pędzla dodaję szynie ciemnych tonów. Główkę szyny maluję farbą Vallejo z serii Train Color numer 73003 stal. Po 24 godzinach szlifuję powierzchnię gąbką ścierną. Najpierw o gradacji 1000, a następnie o gradacji 2500. Tą samą farbą ponownie maluję i po 24 godzinach szlifuję główkę szyny. Na koniec, po kolejnych 24 godzinach, poleruję główkę, aby uzyskać metaliczny połysk. W następnym odcinku pokażę, w jaki sposób wykonałem podkłady kolejowe. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki z serii Infrastruktura kolejowa.